Witamy Was wszystkich serdecznie na naszym kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić pyszne, czekoladowe, soczyste, polane polewą czekoladową, udekorowane M&M'sami, Marsem i pianami marshmallows brownies. Znaczy polski murzynek w wersji amerykańskiej. 100 grams of wheat flour. This is my tasty cooking show. Do zrobienia naszych brownies potrzebujemy 240 ml wody, 225 g masła lub margaryny, jak kto woli, ja wolę masło, 50 g kakao, 2 jajka, 280 g mąki, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, 1 łyżeczkę ekstraktu z wanilii, 380 g cukru, 1 szczyptę soli oraz 120 ml maślanki. Najpierw zagotowujemy wodę z masłem i z kakałem. Już się zagotowało. Kuchenka indukcyjna daje czadu. Trwało to minutę, może nie całą. I teraz przelewam moje rozpuszczone masło i kakao do chłodnej miseczki, żeby trochę przystygło, ale nie musi całkowicie ostygnąć. I odstawiam na razie na bok. I zabieramy się za przyrządzenie naszych brownies. Najpierw do miski wsypujemy mąkę i sodę oczyszczoną. Mieszamy. Dodajemy cukier. Mieszamy. O! Ostrożnie, żebyś nie powysypywał. Teraz dodajemy jeszcze jajka, ekstrakt z wanilii i maślankę. Nie szkodzi. I krótko mieszamy, aż wszystkie składniki się połączą, ale przy brownies należy zwrócić uwagę na to, żeby nie mieszać ich za długo, żeby nie zrobiły się za puszyste i za suche, ponieważ my chcemy brownies kremowe, niskie, mokre, a nie suchego, wysokiego, puszystego murzynka. I mieszamy. Ale dużo. Dlatego można to też robić za pomocą zwykłej trzepaczki, a nie trzeba do tego koniecznie zastosować miksera. Moje wszystkie składniki się już wstępnie połączyły. Teraz stopniowo dolewam do nich rozpuszczone masło z kakałem, przestudzone, niewystygnięte, o temperaturze około 50 stopni. I wszystko dokładnie mieszam, nie wbijając za dużo powietrza. Jak widać, nasze ciasto jest stosunkowo płynne i tak ma być. Bez bąbelków, żeby nie wyszło za puszyste, bo brownies puszyste nie są. To nie murzynek. Teraz wylewam moje ciasto do blachy wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiam je do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piekę je przez około 20 do 30 minut, ale zwracam przy tym uwagę na to, żeby nie piec mojego ciasta za długo, żeby nie zrobiło się za suche, ponieważ, jak już wspominałam, brownies nie mogą być suche. Taki trochę murzynkowy zakalec to będzie. I do piekarnika. Czas pieczenia moich brownies wykorzystuję na posprzątanie Saigonu, który mi się udało zrobić w 3 minuty, i na przyrządzenie mojej polewy. Do udekorowania Waszych brownies możecie oczywiście użyć gotowej polewy, albo możecie ją zrobić sami, tak jak ja,
wykorzystując do tego 200 ml śmietanki 30 albo nawet 36 oraz 200 g czekolady deserowej lub kuwertury. Żeby zrobić moją polewę, najpierw zagotowuję moją śmietanę. Ostrożnie, żeby nie wykipiała. I czekam, aż śmietanka się zagotuje. Zalewam kuwerturę śmietanką i mieszam tak długo, aż całkowicie się rozpuści. I prawie się stało. Nieszczęście. Oczywiście musiałam naciapać. Gotową polewę można przykryć folią, jeżeli chcecie ją wykorzystać trochę później. Ja ją będę wykorzystywała za chwilę, dlatego jej nie przykrywam, tylko odstawiam ją na bok, żeby troszeczkę jeszcze przestygła. Brownies już się upiekły. Moje piekły się przez 25 minut i są gotowe. I teraz do dekoracji wykorzystam nie tylko moją polewę, ale i drobno posiekany baton Marsa, M&M'sy oraz drobno pokrojone pianki marshmallows. I teraz jeszcze gorące ciasto obkrajam, polewam polewą, którą następnie ostrożnie rozsmarowuję. I teraz posypuję kawałkami mojego Marsa, M&M'sami, oraz piankami, które leciutko zatapiam w polewie. I tak udekorowane brownies pozostawiam teraz do całkowitego wystygnięcia przez kilka godzin. I jak zwykle Wasze komentarze i opinie są dla mnie bardzo ważne. I jeżeli podobał Wam się ten tutorial, to polubcie, komentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś ciekawe tortowe wyzwania dla mnie albo jakieś wypiekowe życzenia, zostawcie mi je w komentarzu, a postaram się oczywiście spełnić. Jeszcze zapomniałabym o tajemnicy. W moim następnym tutorialu zaskoczę Was, a szczególnie jedną osobę, niespodzianką, która jest ściśle związana z moim najpierwszym tortowym wyzwaniem, które dostałam w komentarzu. Dlatego bądźcie cierpliwi, naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o następnym tutorialu i zobaczycie, czy moja niespodzianka wypali. Więc do zobaczenia w moim następnym tutorialu. Chcesz spróbować? Na pewno. Na pewno? Dobre? Ja też